Cześć! Skoro tu jesteś, to podejrzewam, że zaznajomiłeś się z pierwszą częścią trylogii Jak dokonać inspekcji sprzęgła w motocyklu. Jeżeli nie, zachęcam Cię, żebyś zrobił to teraz, a my przechodzimy do meritum. Ostatnio skończyliśmy na demontażu kapy, czyli dokładnie wylądowaliśmy w tym momencie. Po demontażu pokrywy ukazuje nam się cały zespół sprzęgła. Zanim dobierzemy się do tarcz i przekładek, zobaczmy jeszcze, jak wygląda stan uszczelki. W moim przypadku jestem zaskoczony, że jest w bardzo dobrym stanie, więc raczej jej nie będę wymieniał, ale trzeba liczyć się z tym, że jak ściąga się pokrywę, zawsze trzeba mieć jedną nową w zapasie. Miejmy na uwadze, że nie może się dostać absolutnie nic, broń Boże żadne ziarenko piasku do silnika. Dlatego podłóżmy sobie jakąś czystą szmatę, żebyśmy mieli pole działania i możemy odkręcać. Sprężyny nie są mocno dokręcone, także tutaj jedna po drugiej luzujemy, odkręcamy. Ważne, że jeżeli będziemy zakładać używane, żeby po prostu zainstalować je w tym miejscu, w którym one były. Dlatego ja będę je układać w odpowiedniej kolejności. Teraz możemy przejść do nakrętki, która jest umieszczona centralnie. Wbrew pozorom rozdzielenie docisku od tarczy może nie być takie proste, ponieważ może się lekko skleić czy zassać, ale na pewno z tym problemem sobie poradzimy. Jak nie, po prostu wyciągniemy z jedną tarczą sprzęgła razem docisk, rozdzielimy i będzie zrobione. Ja zakładam, że tarcze poskładam z powrotem, ale jeżeli byście chcieli założyć nowe, pamiętajcie, żeby je wymoczyć najlepiej przez całą noc w oleju. Z racji mojego założenia muszę mieć na uwadze kolejność, jak wszystko było zmontowane, dlatego będę wszystko odkładać w odpowiedniej kolejności, tak aby potem miejsce się zgadzało. No to jedziemy. Tarcza po tarczy, przekładka po przekładce. W sumie jest 6 takich zestawów, a na koniec jest jeszcze taki metalowy pierścień. No to pora dokonać rzeczonej inspekcji. Pierścień odkładamy i teraz analizujemy tarcz i przekładek. Przekładki oczywiście będziemy mierzyć, ale przede wszystkim muszą być w miarę proste, niepowyginane, bez jakichś większych zarysowań czy zadrapań. Z tarczami tak samo. Tarcze muszą być proste, muszą mieć jeszcze okładzinę. Zaraz do pomiaru przejdziemy. Jeżeli tarcza jest prosta i chcemy dokonać pomiaru, bierzemy suwmiarkę w łapę i sprawdzamy najlepiej w kilku miejscach, jaka jest grubość okładzin.
moim przypadku jest to 2,9 mm, przynajmniej na pierwszej. I jest to minimalna wartość, ale wartości nominalnej, więc spokojnie jeszcze można jeździć. Sprawdźmy teraz całą resztę. Żeby zbyt mocno nie przynudzać, tarczę pomierzę już poza kamerą, do tego dojdziemy za chwilę, a teraz przejdźmy do sprężyn. Jeżeli mogę coś doradzić przy sprężynach, to nie kupujcie jakichś super twardych czy super long life, ponieważ bardzo dużo siły trzeba będzie włożyć w wysprzęglenie. I raz, że po dłuższej jeździe będzie was po prostu bolała łapa, a dwa, to na linkę działają dużo większe siły i zwłaszcza przy tej metalowym okuciu od pancerzyka linka lubi się przecierać, a uwierzcie mi, nie ma nic przyjemnego jak sobie pomykasz stówką, chcesz zrobić redukcję, wyprzedzić i w tym momencie klamka sprzęgła ci się zapada. No dobra, ale jak mierzymy te sprężyny? Po prostu. Z poczynku mierzymy między początkiem a końcem jej długość. U mnie jest to 3,5 mm, jest to bardzo dobry wynik, więc też upewniłem się, że sprężyny nie podlegają w tym momencie wymianie. Ale może trochę wyjdźmy z tych chaotycznych informacji i troszkę to usystematyzujmy. Jak widać na obrazie, u mnie tarcze są bardzo równo wytarte. Wszystkie mają 2,9 mm. Minimalna według serwisówki to 2,6 mm. Czego się nie spodziewałem, to przekładki już są praktycznie na granicy zużycia, więc będę musiał w najbliższym czasie je wymienić. A sprężyny mają praktycznie wartość nominalną, więc na spokojnie można jeszcze bez problemu trochę pojeździć. No to wszystko pomierzone, zakładamy, że montujemy. Czyli najpierw idzie stalowy pierścień, a potem tarcza, przekładka i tak do wyczerpania zasobów. Na sam koniec przykrywamy to dociskiem i wkładamy sprężyna po sprężynie do wyczerpania zasobów, a na koniec wszystko to dokręcamy. Kolejność dokręcania śrub w tym przypadku nie ma większego znaczenia, ale bardzo ważne jest, żeby nie przekosić całego układu. Więc sobie delikatnie najpierw przykręćmy tak z wyczuciem każdą ze śrub. Ja robiłem to akurat na krzyż i za chwilę potraktujemy je kluczem dynamometrycznym. Dla tych śrub zalecana siła to 9 Nm. No dobra, skoro zespół jest złożony, to teraz pytanie, jak to ustrojstwo wyregulować. No ale już śpieszą z rozwiązaniem. Jak widzimy, po środku jest taki wodzik, który jest zakończony wejściem na śrubokręt krzyżakowy. W zależności od tego, jak mocno wkręcimy bądź wykręcimy ten pręcik, będziemy przesuwać takim wskaźnikiem, który tak na dobrą sprawę jest popychaczem sprzęgła. Musimy mieć na uwadze, że popychacz jest odciągany do tyłu motocykla przez sprężynę, dlatego palcem popychamy go do pierwszego oporu i wtedy właśnie powinien być zrównany z nadlewem. Czyli regulacja wygląda mniej więcej tak. Najpierw przygotujmy sobie na koszu sprzęgłowym, a właściwie przed dociskiem, nakrętkę, którą będziemy kontrolować, jak już osiągniemy optymalną konfigurację. Z drugiej strony będziemy sobie kontrolować stan, a śrubokrętem będziemy fizycznie dokonywać regulacji. A, jeszcze jedna uwaga, o której zapomniałem wcześniej. Jeżeli trzeba, odepnijmy linkę sprzęgła.
No to dobrze. Prawy dolny róg. Tu regulujemy ten nasz wodzik. Górny obraz i lewy dół pokazuje mniej więcej, w jakiej fazie regulacji jesteśmy w danym momencie. Czyli jak widzimy, dociskam sobie delikatnie palcem, jeżeli chodzi o popychacz, a śrubokrętem krzakowym, który dość delikatnie chodzi, ustawiamy tak, żeby wszystko się zgadzało. Teraz podłączmy linkę sprzęgła i wyregulujmy ją. Najpierw zróbmy sobie troszeczkę luzu na uchwycie. Następnie załóżmy linkę na popychacz. Popychacz powinien być swobodnie oparty o tylnią pozycję, a linka powinna mieć nieznaczny luz. Teraz możemy sobie ją przyłapać w uchwycie z powrotem. Ostatnim etapem regulacji będzie regulacja klamki. Ja mam ustalone tutaj, że linka jest maksymalnie przy klamce skrócona. Ja zawsze to ustawiam na podkładkę albo 5-złotówkę. Biorę podkładkę, która ma około 2-2,5 mm i taką szczelinę luzu reguluję między klamką a korpusem klamki. Jeżeli chcielibyście wyregulować to innym sposobem, też nie ma problemu. Serwisówka mówi, że luz na klamce powinien być około 1,5 cm. Na koniec, przed zamknięciem pokrywy, musimy dokręcić wodzik. Tutaj nakrętka kontrująca jest dokręcana z siłą 9 Nm. Skoro temat regulacji sprzęgła mamy już za sobą, to zapraszam Was na kolejną część, która będzie dotyczyła montażu. Mam nadzieję, że pomogłem. Do zobaczenia!